Nazywam się Cezar Własow, pracuję na dziale Recovery jako pracownik, coworker w firmie IKEA. Dział bardzo obszerny względem wszystkiego tak naprawdę, i sprzedaży, i rutyn, i towaru, naprawianie, niszczenie, sprzedawanie, montowanie. Ja pochodzę z Lwowa, z Ukrainy. Urodziłem się tam i też uczęszczałem do szkoły. Tutaj przyjechałem dopiero w 2007 roku na studia. Na studiach pracowałem dosłownie w 2-3 miejscach, i w sklepie ogólnospożywczym, i też w punkcie kserograficznym. Po skończeniu studiów wyszło tak, że pierwsza się zatrudniła tutaj Kasia, moja luba, no i ściągnęła mnie tutaj do pracy w Ikei. I tak już zostało. Jestem tutaj ponad 8 lat. I teraz zapraszam Was do zobaczenia naszego całego działu. Szafa Excelowa, o której mówiliśmy, gdzie mamy śrubki pojedyncze. Z tej strony mamy całe zestawy ochuć do naszych mebli. Chodźcie tutaj bliżej. Tutaj mamy naszą szafę z Spartacus z całym systemem części zamiennych, blatami, bokami do naszych mebli. Odrobinę dalej cały stół do repaku oraz z maszyną do wycinania kartonów nowych opakowań do naszych mebli. Z tej strony widzimy w tam oddali kącik jakościowy, gdzie siedzą nasi jakościowcy. 2 nasze stoły montażowe, na których montujemy meble, które potem sprzedajemy w dziale Circular Hub. Tam dalej, gdzie Marcin z Kają sprzątają, jest wyjście na naszą część magazynową i po prawej stronie wyjście na sam Circular Hub, na którym sprzedajemy nasze artykuły. Recovery zajmuje się przepływem towaru, który przychodzi od klienta. My też z biznesowej strony jesteśmy takimi ambasadorami, można to tak ująć, transakcji wewnętrznych. Czyli każdy przepływ towaru to jest transakcja i my staramy się tego pilnować. Od dłuższego czasu staramy się odzyskać praktycznie wszystko, co się da, kosztem nawet wymiany, zamiany, inny kolor, przeceny, naprawy. Tak naprawdę wszystkie artykuły, które mamy w sprzedaży, mogą się u nas znaleźć, plus części montażowe typu, nie wiem, boków, blatów, półek. Wszystko, co się da rozebrać, wszystko u nas można znaleźć. U nas na dziale jeden z pierwszych moich odpowiedzialności to jest sprzedaż. Wchodzimy w cyrkularność, dlatego była ogromna przebudowa całego naszego działu, żeby pokazać jakby tą cyrkularność, czyli wchodziliśmy w kolor zielony, wchodziliśmy w sklejkę, żeby można było się poczuć jakby w warsztacie troszeczkę. Czyli taki mały kącik majsterkowicza z podstawowymi narzędziowymi artykułami, które mamy w sklepie. Tymi narzędziami, co my mamy, jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę wszystko z naszymi meblami. Circular Hub, jak sama nazwa wskazuje, cyrkularność, czyli użycie po raz enty, bo czasami do nas trafiają artykuły, które są kilka razy od klientów. Cyrkularność poprzez drugie życie pełnowymiarowego produktu, ale też cyrkularność poprzez właśnie te dodatki, przez śrubki, boki, blaty, części. Więc ile klientów, tyle pomysłu. Kasię poznałem na studiach. To była końcówka pierwszego roku. Chyba pierwszy raz zagadaliśmy przed moją poprawką z filozofii. I to był taki pierwszy już kontakt, pierwszy jakby dialog. No i to tak pomalutko się nawiązywało. I tak to się rozwinęło. Już jesteśmy razem już ponad 10 lat. W 2013 roku Kasia rozpoczęła pracę tutaj na dziale Bistro. Ja tak naprawdę wtedy byłem na skraju rozwiązywania umowy u poprzedniego swojego pracodawcy i szukałem też pracy. Ona po prostu podeszła i zapytała się, czy są jakieś wolne wakaty. Wtedy wolny wakat był na dział obsługi klienta. Wiedziałam, że mogę polecić Cezara, że na pewno sprawdzi się w tej pracy.
Tak też zrobiłam. Piotr, ówczesny menadżer, zadzwonił do Cezara, poprosił go o rozmowę. No i spodobał mu się i go zatrudnił. I tak po prostu zaczęła się kariera Cezara, że tak powiem, w naszej firmie. Cezar ma obco brzmiące imię i nazwisko, więc Piotr był przerażony, że Cezar może niekoniecznie umie się posługiwać językiem polskim na tyle, żeby obsługiwać klientów przy zwrotach chociażby. Ale zapewniam go, że Cezar świetnie mówi po polsku, o czym później Piotr też się przekonał. I taka była historia. Jesteśmy na działce. Pomimo tego, że jesteśmy w centrum miasta, ale jak sami słyszycie, jest cisza, spokój. Tak samo jest w weekendy. My tutaj spędzamy po prostu każdą wolną chwilę. To jest takie miejsce wyciszenia się nawet, odpoczynku, a czasem nawet takiej dodatkowej pracy, która na działce jest. Domyślam się, że nie lubisz marnować rzeczy. Nie ma takiej opcji. Ja na działce bardzo szybko zrobiłem kuchnię. To jest 5 szafek. Jeszcze domykam, bo oczywiście nie mam wszystkich frontów. Całość towaru pochodzi ode mnie z działu. Całkowicie. To są gdzieś tam lekko uderzone fronty, lekko uderzone szafki. Na działce to nie przeszkadza. Ty tam nie gotujesz. To musi wyglądać i być pojemny. Żaden artykuł nie został kupiony w normalnej sprzedaży. Wszystko jest od nas. Zmontowane czy niezmontowane, uszkodzone. Gdzie trzeba po prostu wymieniłem bok, dokupiłem ten bok do szafki. Da się to zrobić. Tylko trzeba chcieć. I być cierpliwym. Jednym z benefitów pracy FIKA są punkty, które dostajemy co miesiąc, no i z nich możemy sobie finansować na przykład wakacje, zakupy w różnych sklepach. Kolejnym benefitem jest posiłek pracowniczy, który też jest w specjalnej cenie dla nas. No i chyba najfajniejszym benefitem, o który zawsze nas pytają znajomi, czy macie zniżki pracownicze. Tak, mamy zniżki pracownicze. No i to jest mega, bo dzięki temu, nie ukrywam, udało nam się też wykończyć mieszkanie i umeblować. To bardzo mocno odciążyło nasz budżet na urządzenie się tak naprawdę. My staramy się wszystko, co się da, odzyskać. Więc jeżeli na przykład mamy zwrot na roślinach, na dekoracjach, na dziale dekoracji, to te roślinki już takie bardziej uschnięte albo przelane trafiają do nas. Czyli jeżeli trzeba je wstawić na jeden dzień do wody, to po prostu chodzą do wody. Marcin ma to do siebie, że on ma z zamiłowania. On ma w domu po prostu jeden duży balkon pokryty cały zielenią. On ma, można powiedzieć, takiego hopla trochę na ten temat. Czasami jakbyś go zobaczył, no to po prostu pani droga, to na 100% odbije. To da się z tym podziałać. Trzeba tylko przesadzić, troszeczkę spielęgnować, a to co jest cały melman. Marcin, czy zjechały te kemnesy po chwili? Nie zjałem. Wiesz czemu? Dzwoniłem do nich, ale nie odbierali telefonu. Okay. Co robisz? Kwiatki, chcesz mi pomóc? Proszę. Ten jest do obcięcia i podlania, ten jest też do obcięcia, podlania i ten też jest do obcięcia i do podlania, proszę. Ja zawsze IKEA postrzegałem, jak odwiedzałem ją, w taki sposób, że masz bardzo przyjazną atmosferę. Jako klient ja to widziałem, prawda? To jest firma, która wie, co sprzedaje i dla kogo, bo nigdy nie wychodziłem stąd z pustymi rękoma. Natomiast jak przyszedłem tutaj do pracy, to oprócz tych różności, które mamy w całej firmie, to jednak jest zauważalna ta jedność. To jest takie poczucie z tyłu głowy, że coś robimy więcej. Sprzedajemy na przykład klientowi i nie tylko towar, tylko myślenie, chociażby jak te kąciki, na przykład Majsterkowicza i tak dalej, no to już jest trochę inaczej. Warto wstać, przyjechać, być zmęczonym, ale nadal robić swoje. Jeżeli to jest osoba, która przyjdzie młoda i dla niej jest to pierwsza praca, to jest bardzo dobry start. Przede wszystkim, że możemy sobie przechodzić z działu na dział, oczywiście przy rekrutacjach i tak dalej, więc może poznać jakby strukturę sklepu z różnych perspektyw.
może wybrać to, co lubi robić. Trzymamy się razem. U nas możesz pójść i pogadać z każdym. Przychodziłem, to pierwsza świadomość taka była, że to jest jedna duża rodzina. Po prostu wspieramy się. Praca Wika dla mnie jest czymś więcej, bo jest ogromna styczność z tym, jak ja się zachowuję w domu, czyli jeżeli chodzi o niemarnowanie, jeżeli chodzi o odzyskiwanie, więc takie zdrowe ludzkie podejście, otwartość i mentalność dla wielu, nie dla jednostki, chociaż każdego traktujemy indywidualnie.